Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak przygotowuję przepyszne, bezglutenowe, słodkie drożdżówki z jabłkiem i kruszonką. Zapraszam do wspólnego pieczenia. Rozpocznę od składników na ciasto, a więc 330 g mieszanki Charmix B, 250 ml ciepłego mleka, 30 g cukru, 30 ml oleju i 7 g suszonych drożdży. Dalej 400 g obranych jabłek lub więcej według uznania, masło i cynamon. Do kruszonki wykorzystam mąkę Charmix C, trochę cukru i masło oraz jajko do posmarowania bułek przed pieczeniem. W pierwszej kolejności rozpuszczę w mleku drożdże i cukier. Następnie dodam odmierzoną mąkę, a po wstępnym wymieszaniu dodam olej i ugniatam ciasto do uzyskania gładkiej, elastycznej masy. Teraz dzielę ciasto na 4 równe części i każde z nich rozwałkowuję na podłużne placki o grubości około 0,5 cm. Środek każdego placka ugniatam, aby utworzyć zagłębienie, w którym później umieszczę podsmażone jabłka. Bułeczki odkładam do wyrośnięcia pod szczelnym przykryciem, aby w międzyczasie ciasto nie wysuszyło się, co mogłoby wpłynąć na gorszy jakościowo wypiek. Umyte i wydrylowane jabłka przygotowuję do podsmażenia, co pozwoli pozbyć się nadmiaru wody. A ta z kolei przyniosłaby ryzyko powstania zakalca. Wobec czego kroję owoce w paski, a następnie w drobną kostkę. Niewielka ilość masła zmniejszy ryzyko przypalenia owoców. Dodaję również trochę cynamonu i podsmażam całość do momentu odparowania wody. Przygotowanie kruszonki nie jest trudne, ponieważ wystarczy zagnieść kilka łyżeczek cukru, u mnie 2, z niewielką ilością masła i mąką Charmix C. Dążę do uzyskania sypkich i jednocześnie zwartych grudek ciasta. Kruszonkę odstawiam do lodówki. Piekarnik nastawiam na temperaturę 230 stopni Celsjusza grzałkami góra i dół plus termoobieg. Rozbitym jajkiem smaruję wyrośnięte ranty bułeczek do uzyskania ładniejszego koloru. Do zagłębień, które swoją drogą jeszcze poprawiłem, wykładam jabłka, a potem całość obsypuję słuszną porcją kruszonki. Bułki wstawiam do nagrzanego piekarnika, a sam proces pieczenia nie zajmuje dużo czasu – 12 minut. Około 10 minut będzie wystarczające, jeżeli chcę uzyskać mniej chrupiące ciasto. Na sam koniec zostawiam już posypanie bułek cukrem pudrem. No i powiedzcie, czy nie wyglądają smakowicie? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie po więcej. Cześć!